W dzisiejszym odcinku poznacie 5 sprawdzonych trików, które ułatwią i przyspieszą Wam pracę podczas przedłużania paznokci metodą żelową. Dowiecie się m.in. z jakich form skorzystać, by ułatwić sobie docinanie szablonów do wolnego brzegu i jak zdecydować, który primer będzie odpowiedni dla danej klientki. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj powitajmy Paulę Walaszczyk. Witajcie moi drodzy, nazywam się Paulina Walaszczyk i jestem instruktorem Indigo. Szkolenia prowadzę w Łodzi, na które serdecznie Was zapraszam, a po więcej inspiracji wpadajcie na mojego Instagrama. Dzisiaj przyjrzymy się kilku trikom, które możecie wykorzystać w trakcie przedłużania paznokci. Zapraszam! Produkty oraz narzędzia, z których będziemy korzystać w dzisiejszym odcinku to cleaner, primer bezkwasowy, protein base, wipe off, self-leveling gel porcelan 110, self-leveling gel porcelan 70, self-leveling gel natural 110, self-leveling gel natural 70, tip top, formy przeźroczyste, kopytko, Fresh Diamond 2, mandryl z nakładką o gradacji 240, pilnik o gradacji 100 na 180, buffer o gradacji 100 na 180. Jak to mówią, nie myli się ten, kto nie robi nic. Na początku swojej pracy jako styliści paznokci popełniamy wiele błędów i często 3 kroki do przodu to 1 krok wstecz. Zanim zrozumiemy, które techniki są nam po drodze, a których wolimy unikać, mija trochę czasu. W jednym przypadku to będzie kilka miesięcy, w innym kilka lat. Można pójść na skróty i zapytać kogoś bardziej doświadczonego, jakich rzeczy nauczyłby sam siebie, gdyby spotkał siebie z przeszłości. I o tym jest dzisiejszy odcinek. 5 trików, które sami chcielibyśmy wiedzieć na początku naszej pracy. W trakcie przygotowania płytki do stylizacji użyj frezarki. Dla początkującej stylistki praca z frezarką może być przerażająca, faktycznie. Ale z drugiej strony, w dzisiejszych czasach w szybkiej pracy salonowej wręcz się nie spotyka osób, które nie pracują z frezarką. Skoro cały świat potrafi, to my też się nauczymy, tylko uwaga, nie metodą prób i błędów, tylko na szkoleniu, najlepiej stacjonarnym, kiedy instruktor będzie czujnym okiem kontrolował, żebyśmy nie zrobili krzywdy ani sobie, ani naszej modelce. Początkujące stylistki mogą nie zdawać sobie sprawy, że frezarka to nie tylko zagrożenie, ale i wybawienie przed zagrożeniem, które możemy spowodować, kiedy zbyt mocno pracujemy pilnikiem i zbyt mocno naciskamy na płytkę paznokcia, albo też niewprawnym ruchem operujemy w okolicy skórek, które przez to możemy poranić. Zatem dobrze dobrany frez wysokiej jakości na odpowiednich obrotach zabezpiecza nas przed taką sytuacją. Ale tak jak powiedziałam, o tym najlepiej dowiedzieć się na szkoleniu stacjonarnym od kogoś, kto doskonale wie, jak pracować z frezarką. Na start polecamy Fresh Diamond 2 lub mandrel z nakładką o gradacji 240. Obroty ustawiamy w okolicach 5-6 tysięcy obrotów na minutę. Jest to bezpieczne dla płytki, a równocześnie przyspiesza tempo pracy. Zaaplikuj primer i bazę, zanim założysz szablony. Unikniesz w ten sposób ryzyka, że wkładając rękę do lampy, klientka naruszy formę. Jeśli nasza klientka ma problem z nadpotliwością, polecamy zakładać szablon na maksymalnie 2 paznokcie jednocześnie, by nie ryzykować ich odklejeniem się od opuszków. Primer kwasowy czy bezkwasowy? W razie wątpliwości mamy małą podpowiedź. Jeśli po przetarciu płytki fioletowym cleanerem stanie się ona kredowo-biała, to znak, że prawdopodobnie wystarczy tutaj primer bezkwasowy. Jeśli jednak płytka nie stanie się matowa, to możliwe, że wymaga ona dodatkowego wytrawienia i uniesienia łusek paznokcia, dlatego warto rozważyć w takim wypadku użycie primera kwasowego. Masz problem z docinaniem szablonu do wolnego brzegu? Użyj form przeźroczystych. Nałóż formę na paznokieć, a zobaczysz, jaki obszar szablonu należy dociąć do tego kształtu płytki. A teraz coś, co może być prawdziwą rewolucją w Twoim salonie. Jeśli chcesz przyspieszyć tempo pracy w stylizacjach salonowych, użyj żeli samopoziomujących Self-Leveling Gel z proteinami. Dzięki temu, że ich konsystencja szybko się rozpływa, dają możliwość ułożenia krzywizn paznokcia bez konieczności długiego i żmudnego piłowania kształtu. Kiedy sięgamy po self-levelingi, pamiętamy, że występują one w różnej lepkości. Im niższa lepkość, tym szybciej produkt się samopoziomuje. Zatem, jeżeli chcemy wykonać ekspresowe uzupełnienia, krótkie paznokcie, odnowe, sięgamy po 70, a kiedy chcemy zrobić nieco dłuższe paznokcie lub na przykład zbudować szkielet, wtedy sięgamy po 110.
I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy któryś z trików ułatwi Wam życie, a może macie jakieś inne triki, które warto przekazać początkującym stylistkom. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!